Pamiętasz czasy, kiedy grało się w WODBO? Ta legendarna gra wraca silniejsza niż kiedykolwiek. WODBO to fanowskie MMORPG 2D w świecie Dragon Balla, rozwijane już od prawie 20 lat. Nowe aktualizacje, dynamiczne PvP, transformacje i aktywna społeczność graczy. Wbij na wodbo.net i wróć do świata, który wychował prawdziwych wojowników Z. Sezon drugi nowej wersji już 6 marca. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i można byłoby powiedzieć rocznica i po rocznicy. Nie wiem jak się bawiliście podczas 11 rocznicy Boom Bitwy. Tak się składa, że ja dzisiaj trochę zostałem zaskoczony, jak zobaczyłem, że wyszedł już teaser, zapowiedź kolejnej karty, która... No oczywiście to będzie Eller Zośka z Kamieni na Szaniec, ewentualnie Kamienie Nerkowe. A tak poważnie, widziałem, że sporo osób zakłada, że to może być Dabura, bo Dabura zamieniał w kamień, ale to są kamienie, które są raczej takimi kamykami, a niekoniecznie kamieniami. Wiecie o czym mówię? W sensie, że są to kamienie nieco bardziej okrągłe, takie jak do rzucania, więc kojarzą mi się albo ze sceną, w której Roshi kazał szukać kamienia Krillanowi i Goku. I tam też były niby dwa kamienie, bo był ten prawdziwy i ten udawany. Albo scena, w której Goten trenował z Gohanem i też rzucał w jego stronę kamieniami, tylko że w zasadzie te postacie mieliśmy stosunkowo niedawno. Więc może to będzie Krillan, Roshi i Goku. Ja bym chciał i w sumie niech będzie, że na to postawię swoje pieniądze wirtualne, bo nie będę na to tak naprawdę stawiał pieniędzy. Mimo wszystko dzisiaj chciałbym, oprócz małego bonusu, który będę miał tutaj przygotowany dla Was na samym końcu, bo wszystkie bilety, które już są dostępne, zebrałem. Przed odcinkiem dobiłem do tych 20 premium ticketów i mam jeszcze tutaj 25 do zużycia. Pan Omatsu się pomylił i zrobił 105 do zdobycia zamiast 100, także sobie się dzisiaj tym też zajmiemy, ale na początek drużynka, która myślę, że obecnie jest drużynką, no właśnie nie wiem czy najsilniejszą. Chciałbym zrobić ten nowy Red Zone, który jest Red Zone'em To jest Red Zone, Blue Zone w zasadzie. W innych językach jest to Kai. Jest to na pewno lepiej brzmiąco, bo nawiązuje też do Dragon Ball Kai, czyli do odświeżonej wersji Zetki. I tutaj jest dokładnie tak samo. Jest to odświeżona wersja starych Red Zone'ów, więc ta sławna walka z Goku i Freezą, myślę, że tutaj właśnie na tym to polega. Została też odświeżona, chociaż z tego co zauważyłem, nie jest do końca tak, że jest w 100% tak samo, bo ci przeciwnicy, z tego co kojarzę, Golden Frieza i Android 17 mogli lokować, czyli jakby blokować możliwość zamiany postaci w rotacji, a tutaj tego nie ma, więc mimo wszystko ja już sobie to zrobiłem. Chciałbym też wykorzystać przy okazji nowe Support Memory, którego jeszcze nie widziałem. Ono dopiero dzisiaj wyszło i nawet nie wiedziałem, że coś takiego wychodzi, a z tego co widzę jest przepotężne. Oczywiście w zależności od warunków. Wszyscy sojusznicy, atak Dev 20 na 7 tur, jeśli mamy przeciwnika z klasy Super Bosses. Tak się składa, że tego Jirena zrobiłem w 8 tur. Będę brał przedmioty w razie czego, bo wolę wygrać niż zrobić bez przedmiotów, ale jeśli zobaczę okienko na zrobienie tego bez przedmiotów, to zrobię to bez przedmiotów. To jest drużynka, która moim zdaniem jest jedną z najsilniejszych drużynek, chociaż ona nie jest do końca optymalna pod kątem linkowania, mam wrażenie. Mamy postać z Majin Buu Sagi, która ma linki pokroju Experienced Fighters, Golden Warrior, to też są linki, które są raczej dla złotowłosych Super Saiyan. Experienced Fighters akurat to jest link, który daje atak i on jest współdzielony razem z tym Kai Goku, ale to też jest dość sytuacyjny, no bo Kai Goku jest świetnym floaterem, więc jego tutaj używamy jako floatera. Więc jeśli chodzi o jedną rotację, myślę, że Super Saiyanin 4 Vegeta plus Super Saiyanin 4 Goku z Dragon Ball Daima ze względu na jeden z najsilniejszych linków w grze, czyli Saiyan Roar, Saiyański Ryk, 25 ataku i 10 defa. No i ten Goku, Ultra Instinct, on się tutaj tak średnio odnajduje ze względu na to, co ma w pasywce tutaj. Czyli support dla Realm of Gods, tutaj support dla Realm of Gods, co prawda to jest jakby dodatkowy support dla Realm of Gods, ale on jest jedyną kartą z Realm of Gods w tej drużynie, a chciałem sklecić taką drużynkę, która będzie używać jak największej ilości kart, które są kartami z 11 rocznicy, więc być może nie jest to najsilniejsza drużyna w ogóle w historii Dokana, no bo można byłoby na przykład złożyć GT Heroes, co mamy tutaj dalej, Realm of Gods, takie typowe, chociaż mamy tutaj tego Goku i Vegetę, którzy są tylko tymczasowo wzmocnieni, więc po 11 rocznicy ta drużyna pewnie bardzo spadnie, no bo tak na dobrą sprawę co my tutaj możemy wrzucić, jeśli chodzi o Realm of Gods. Jeśli wyrzucimy te dwie karty i weźmiemy karty super, zakładając, że będziemy tutaj brać karty super, no to ich moglibyśmy wrzucić,
No, nie zakładam, że będziemy tutaj grać jakimś Super Eza, czy tym Vegetą z 10. rocznicy. Więc jest to kategoria, która mimo wszystko jest wybrakowana. Także korzystajcie, póki to trwa. Dalej tutaj mam drużynkę Super Heroes, której brakuje jednej jakiejś świeżej karty. To byłby ten Gamma 2 i Piccolo, którzy też wyszli, więc wrzuciłem tutaj jako floatera tego Golden Freeze. Drużyna z Daima, którą lubię, natomiast zauważyłem, że Glorio zaczyna mega odstawać. Jak on nie unika, to w najtrudniejszych eventach jest po prostu bagażem. No ale to, moi kochani, szefowie wielkiej wycieczki, to są kozy. To jest może nie 6 kus, chociaż powiedziałbym, że 6 kus. Niech będzie, że 6 kus tutaj jest w tej drużynie. Mimo wszystko zagramy sobie tą drużynką, czyli boom bitwą tak zwaną, głównie ze względu na to, że chcę właśnie wypróbować te karty, no jak już widzicie, przeszedłem ten event, ale chcę też zrobić to na odcinku. Jeśli chodzi o linki, to oczywiście wszystko jest zrobione, jeśli chodzi o duplikaty, to tak jak domyślacie się, nowe karty bez duplikatów, chociaż mam możliwość wzięcia sobie jakiegoś duplikatu za te coiny. Nie zużyłem ich jeszcze, mówiłem, że dam wam jakąś eratę, póki co jeszcze ich nie zużyłem, zastanawiam się, jeśli miałbym zużyć, to powiem wam tak, to jest karta, która jest najlepsza, ze względu na nietykalność praktycznie przez 2 tury i też na olbrzymie obrażenia i super ataki. Ta karta ma bardzo dużo rzeczy, ale dużo osób nie docenia tej karty. Naprawdę, co ta karta jest w stanie wyprawiać. Ten Goku SSJ4 z Dragon Ball Daima, on bez super ataku jest w stanie wykręcać ponad 100 milionów. Co prawda, ten Vegeta dzisiaj, jak grałem w poprzedniej stage, to ten Vegeta, przyjaciela, który był co prawda na 100%, wykręcił w turze ze swoim active skillem 200 milionów ze swojego ultra super ataku. Ponad 200 milionów. Żałuję, że nie zrobiłem screena, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Także, wchodzimy sobie do eventu. Oczywiście tutaj to wyłączam. Mamy całkiem dobrą pierwszą rotację, bo mamy ustawienie 2 małp obok siebie. Włączyłem animację. Nie gram z tym na co dzień, ale stwierdziłem, że w ramach filmu sobie tutaj odpalę. I mamy floatera, który wydaje mi się, że tutaj swojej prawdziwej siły jeszcze w tej rotacji nie będzie musiał pokazywać. One more bonus! Dlaczego nie powiedział one more bonus? W sensie po japońsku jest oryginalny tekst, ale po angielsku. I szkoda, że nie było tego echo Masako Nozały, jak się wydarła, ale i tak jest spoko. I tak doceniam. Ale dobra, powiem wam, że muszę chyba raz na jakiś czas sobie odpalać te animacje, bo robi to robotę. Raz na dzień. A, jeszcze oni mają? Aha, bo to jest animacja ich spotkania się. Dobra. Oni mają tutaj też przecież animację spotkania się. I ten zawadiacki Vegeta. Fabulous. Jestem fabularny. No dobra. Jeśli chodzi o pierwszy etap tej walki, no to tutaj mamy przeciwników, którzy zakazują nam brać czerwone orby. Wiecie co zrobimy? W pierwszej rotacji chciałbym wrzucić Goku na drugiego slota ze względu na tę część pasywki. Czyli nie potrzebujemy jeszcze Goku tutaj wrzucać na pierwszego slota, żeby buffować nam atak sojuszników. Chciałbym sobie zapewnić ten buff z drugiego i trzeciego slota, czyli kryt 40% na 5 tur. Też biorąc pod uwagę, że mam dobre orby tutaj, więc biorę sobie Vegetą 4 tęczowe orby, mam spokój i myślę, że nawet mógłbym zrobić sobie lekką krzywdę, bo Goku tak czy siak ostatnio nas uleczy. Pójdziemy w niebieskiego orba. Może powinienem zostawić trochę więcej tęczowych orbów na przyszłą rotację, ale chciałbym też w miarę szybko naładować Dokkan atak, bo jeśli dobrze nam pójdzie, bardzo fajnie, że tutaj wleciał X super atak, bo to buffuje też permanentnie atak sojuszników w walce. Dokkan atak może już wlecieć w 8. czy 9. turze, z tego co pamiętam, a ta walka podejrzewam, że będzie trwała mniej więcej właśnie tyle, więc ja sobie zerknę tutaj na monitorze obok, bo ten Vegeta, przez to jak dużo informacji się podczas tej rocznicy pojawiło, w sensie te karty mają 2 strony i tak dalej, tych kart jest dość sporo. Jeśli mamy dodać tak naprawdę Ultra Instinct Goku, Blue Evolution Vegeta, SSJ4 Vegeta, SSJ4 Goku, Daima Vegeta i te wszystkie karty z EZA, jest trochę tego do spamiętania. I trochę czasem wypada z głowy to, co konkretnie robią te X super ataki. X Vegety SSJ4 zwiększa atak sojuszników o 10% w bitwie. Już nie wspominam też o tym, że on stakuje. To powiem wam, że w pojedynczej prędkości wygląda tragicznie.
To wygląda tragicznie, ale włączyłem sobie jeden raz ten super atak. Okej. Mamy tutaj już ten buff włączony, zresztą Goku też dostał obrażenia, ale z tego co kojarzę to jest tylko na jedną turę, to że on dostaje obrażenia. Tak jest, when receiving an attack, def 200 i szansa na kryta 20%. Ten Goku, to jest ukryty goat tej rocznicy. I z nim się praktycznie nie da umrzeć na ostatnim slocie. No to jest wręcz niemożliwe. Fajnie, że on tutaj też dostał atak, chociaż... Cicho. Mogłem muzykę włączyć, chociaż boję się, że będą jakieś piosenki. Bo w głównym menu leci Dandan, nie? I podejrzewam, że tutaj może jakiś znowu syf lecieć. W sensie nie mówię, że zła piosenka, tylko że prawa autorskie. Ale okej, trudno. Nie, dobra, ten soundtrack jest rad, że tak powiem, po młodzieżowemu. Okej, sprawa wygląda tak, że jestem zmuszony, chociaż wiecie co, dodam to najwyżej w montażu. Bez muzyki lepiej mi się skupić. Sprawa wygląda tak, że jestem zmuszony zużyć jakąś część pasywki tego Goku i Vegety, ze względu na to, że oni nie mają czegoś takiego, że jak nie zaatakują, to te buffy jednorazowe się nie aktywują. Te buffy są aktywowane wraz z kulą zebraną, więc mimo tego, że prawdopodobnie tutaj Vegeta to wszystko zakończy, SSJ4, to te buffy zostaną aktywowane. Wolę mimo wszystko zostawić sobie tutaj Goku, bo sprawa z Goku wygląda tak, że on na ultra super ataku podnosi statystyki na 3 tury. W przypadku Vegety statystyki są podnoszone na 1 turę, więc już lepiej zacząć od Goku, podnieść statystyki na 3 tury i wtedy w następnej turze będziemy silniejsi i ewentualnie active skill Vegety też jest silniejszy, więc w razie czego zostawię sobie tutaj tego Goku, natomiast i tak przede wszystkim szkoda, że tutaj już jesteśmy tak na końcówce tego etapu, bo też tym przydałyby się ataki. Chociaż może wejdziemy później w stand-by'a też ze względu na HP. Zobaczymy. Oni muszą 4 super ataki wyprowadzić, nie? Żeby wejść w stand-by. No właśnie. I byłoby fajnie, żeby oni też tutaj trochę postakowali, bo oni stakują defa, ale w przypadku akurat tych chłopaków myślę, że problemu nie będzie. Nie będę tutaj dawał im pełnego paska, bo ich Genkidama powinna bić tak czy siak dość sporo. Ich Genkidama będzie biła... Okej, fajnie, że tutaj też X wleciał, bo to buffuje moich sojuszników. W przypadku Buboysów, że tak powiem, czyli Genkidamy z Dragon Balla Z, oni stakują defa, a atak podnoszą na jeden atak, na jedną turę. Więc ich Genkidama powinna być dużo, nawet ze względu na to, że oni tutaj w ogóle nie poatakowali. W przypadku tych GT Boysów jest tak, że oni stakują atak i już raz sobie ich próbowałem jakby odpalić, te Genkidamy z GT, na samym początku walki, żeby zobaczyć mniej więcej, ile ona będzie zadawać obrażeń. To nie robi roboty, kiedy nie ma jakiegoś dużego supporta i kiedy oni nie poatakują wcześniej. Więc w przypadku chłopaków z GT ważne jest to, żeby oni atakowali. I to się akurat uda w następnej turze, bo będziemy wchodzić do następnego przeciwnika i mamy akurat tych chłopaków z GT, których wrzucę na 3. slota. Oni trochę poatakują. Goku tutaj sobie średnio radzi z wykończeniem tego z Freezy i Gohana, ale nie dojdzie tutaj już do żadnych dziwnych scen. Także wchodzimy do następnego etapu. Ja sobie zerknę, co oni potrafią. To nie jest cheatowanie, bo można to sprawdzać też przed walką. Oni przez pierwszą turę, Freeza i 17, mają zwiększonego defa, też zmieniają orby, no i nie ma już tego lokowania. Wygląda to nieco lepiej. Jestem wręcz pewien, że ten Goku, chociaż kurde, on tutaj nie będzie miał pełnego paska. Kurde bele, szkoda. Chyba jestem zmuszony trochę inaczej to zagrać, wiecie? W przypadku tego Goku bardzo ważne jest to, żeby naładować pełen pasek, ale jest też szansa na to, że X super atak odpali się bez pełnego paska. Bo po prostu musi to być kryt. A biorąc pod uwagę, że ten Goku był u mnie na 2. slocie, kiedy on się pierwszy raz pojawił, to znaczy, że ma 40% na kryta i 20% dostanie ze względu na pierwszy atak, więc możemy zrobić tutaj takie małe ryzyko, czyli Goku nie dostaje pełnego paska, ale no tutaj też będzie słabo, jeśli chodzi o tęczowe orby dla Vegety, więc myślę, że nawet nie będę się tutaj bardzo bawił w to, żeby mu dawać, chociaż nie, on musi mieć pełen pasek, bo wtedy wyprowadzi dodatkowy super atak, a to jest ważne, bo ta postać stakuje. Więc trochę jestem zmuszony do tego, żeby zagrać w ten sposób. Byłoby dobrze, gdyby oni też... Mógłbym zresetować tę turę i zmienić tutaj na Goku, który trochę poprawiłby sytuację z orbami na planszy, ale nie chcę tego robić. To nie jest
myślę, że aż tak istotne, żeby tutaj tych genkidamowych chłopaków jednych i drugich jakoś szczególnie priorytetować. Oczywiście szkoda, że nie udało im się naładować 24 ki, bo to sprawi, że będzie trudno teraz o to, żeby oni wyprowadzili... Chociaż oni nie muszą wyprowadzać wielu ataków, oni muszą tylko przyjąć parę ataków, żeby wejść w tę genkidamę. Ale mimo wszystko ta genkidama nie będzie dużo biła, kiedy oni nie będą nastakowani. Chociaż będzie to nadal revive, nie? Więc w przypadku tych chłopaków z GT, no tak czy siak oni nie będą tutaj przyjmować dużo ataków, bo nie wrzucam ich na pierwszego slota. Także jeśli już wejdziemy w tę genkidamę, myślę, że ze względu na stan naszego zdrowia. Trochę się zacząłem rozgadywać, więc nie zwróciłem uwagi na to, ile dostałem obrażeń, chociaż troszeczkę tam dostałem, z tego co widziałem to chyba ten Goku, SSJ4 z Daima, przyjął parę obrażeń, ale on jest, tak jak mówię, on jest kartą, która jest kompletnie niedoceniana. Pewnie też ze względu na te animacje, trochę rozczarowujące, nawet bym powiedział, że momentami bardzo rozczarowujące. Ogólnie ta pierwsza część rocznicy, jeśli chodzi o animację, była dość cienka. W sensie Vegeta SSJ3 momentami naprawdę wyglądał fajnie, kiedy robił tego front flipa, to salto z tym kopniakiem, albo to jak wbijał pięść w gomę, to było dobrze odwzorowane, ale właśnie, to było odwzorowane. Podczas kiedy w przypadku SSJ4 Goku, no jest parę sekund dobrej animacji, a jest bardzo dużo takich statycznych kadrów, które praktycznie są przesuwane jak plik PNG w jakimś PowerPoincie. Ale okej. Ja tutaj się zacząłem rozgadywać. Z tego co dobrze wyliczyłem, to jest trzeci atak. Teraz czwarty. No bo mieli ultra super atak i potem widziałem te animacje, teraz już widzę chyba trzeci raz. Okej, to byłby, nie, to chyba nie może być piąty w takim razie. Dobra, to chyba źle policzyłem. Teraz tego nie zobaczę, oni muszą być w rotacji. No dobra, sprawa z tęczowymi orbami wygląda źle, więc ten Vegeta na pierwszym slocie, czy on by sobie poradził? No, ma gardę, ma tę swoją redukcję damage'a, ale to będzie tylko i wyłącznie 40%. No a w przypadku tego Goku, ja mówię, nie chcę wrzucać jeszcze tego Vegety, bo nie potrzebuję go wrzucać. Wolę zostawić tę jego nietykalną turę na ostatni etap walki, plus, tak jak mówiłem wcześniej, jak zostawię Goku w rotacji, to on będzie w stanie podnieść statystyki na 3 tury, nie? Więc Vegeta też będzie wtedy silniejszy, jak się pierwszy raz pojawi. Zastanawiam się, jak zagrać, bo nawet mógłbym zagrać w szalony sposób i wrzucić tego Goku na pierwszego slota i on może pewnie dostałby na pewno duże obrażenia, chociaż czy na pewno? Ma gardę, ma sporo defa, redukcji damage'a już nie ma, natomiast no okej, on ma tylko gardę i sporo defa, więc pewnie byłoby tak, że on dostałby sporo obrażeń, a potem musiałby unikać. W przypadku tego Goku jest tak, że on ma większą szansę na unik przed przyjęciem ataku i w sumie to by się opłacało, bo on potem nie przyjmuje. Na tym slocie pierwszym, że tak powiem, między tymi dwoma Gokami przeciwnik mnie nie atakuje. Myślę, że zrobię tak. Tylko, że on tutaj... O wow, aż tak? AGL i fizyczne na Rainbow. Dobra, chyba jestem zmuszony zrobić taki myk. Czyli, jak widzicie, sytuacja z Ki jest tragiczna. Tak naprawdę nawet jakbym wrzucił tutaj kogokolwiek, to nie mam opcji odpalenia ultra super ataku. Wiadomo, mógłbym zacząć od tego Goku, ale uważam, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo on prawdopodobnie dostałby obrażenia, a potem musiałby unikać. Więc zrobimy tak. Włączam Goku, SSJ4, który zmienia trochę orby. I teraz wracam do Vegety. Chociaż myślę nawet, że mógłbym zaryzykować i tego Goku wrzucić na pierwszego slota, licząc na jakąś dzikie uniki i dziką redukcję damage'a, ale to się nie opłaca, bo on buduje sobie to wraz z atakowaniem, a to się po prostu mu przyda bardziej na drugim slocie. Więc myślę, że zrobię tak. Wracam z powrotem do Vegety. Jak sobie zrobimy to w ten sposób, wezmę tylko 12 orbów, idealnie będzie na ultra super atak, więc jest tutaj szansa na... Dobrze pamiętam, że jest szansa na X, no nie? Nie. X jest dopiero jak mamy 24 ki, ale X daje tylko dodge'a gwarantowanego, co się w tym przypadku nie przyda. Vegeta ma przy okazji 3 tęczowe orby, więc coś tam tej redukcji damage'a dostanie i tym Goku trochę się uleczymy. Więc najtrudniejsze jest to, żeby ten Goku unikał, chociaż mi się już zdarzało, o właśnie. Mi się już Nie, chłopie! 80%! Mi się już zdarzało, żeby ten Goku nie unikał. I w takich sytuacjach naprawdę jest mi trudno powiedzieć, że ta karta nie ma żadnych wad. Ja wiem, mógłbym wrzucić tego Vegetę, ale chciałem tutaj zagrać pod przyszłą turę, która jest pod przyszłego przeciwnika, który jest znacznie trudniejszy niż to. Kurde, chłopaki tu się rozkręcają. Trzeci atak, a oni tutaj krytują raz za razem, już mają zbudowanego tego kryta.
jesteśmy powoli w miejscu, w którym przegrałem ostatnio, czyli końcówka drugiego etapu. Trochę inne rotacje się zrobiły, więc chłopaków z GT tutaj mam cały czas w rotacji i jeszcze jeden nie. Okej, oni są w stanie tankować normale, nie wiem jakby było z super atakiem. Kaigoku tutaj cały czas sobie chilluje na trzecim slocie, więc mam już przynajmniej następną rotację w kieszeni, bo to jest gość, który nie umiera i coś tutaj zaczyna się dziać. Jesteśmy o krok od tego, żeby przejść do następnego etapu, ale Kaigoku tego nie będzie w stanie zrobić. W następnej turze mamy... takie buty. Okej, sytuacja jest prosta. Jeszcze nie używam Evolution Vegety. Myślę, że tutaj nawet byłoby dobrze w końcu ustawić taką rotację, jaką chciałem mieć, czyli dwie małpiatki obok siebie. Okej, to jest jakby najlepsza karta z tych wszystkich, ale małpy muszą być obok siebie. Apes Together Strong. Oczywiście Active Skilla jeszcze nie używam. Mimo wszystko zastanawiam się, czy Vegeta da radę. Czy ja mu na tyle ufam? Troszeczkę już poatakował. 3 ataki, 3 super ataki. W tym X super atak, ale nie ma tutaj tęczowych orbów dla niego. Więc teoretycznie mógłbym zrobić tak. Chociaż tutaj Goku też nie miałby 24 ki. Ale wiecie co? Vegeta, ufam tobie. Vegeta, ufam tobie. Trochę się przy okazji wyleczę. Tutaj już powinno być po wszystkim, więc nawet nie będę jakoś starał się ładować super ataków, tylko po prostu wezmę orby tego samego koloru, żeby zbliżyć się do Dokkan ataku, o którym mówiłem na początku tego filmu. Okej, farcik. Tutaj wleciał farcik. Bardzo duży farcik tutaj wleciał, że nie puścili super ataku we mnie. Bo tak jak mówiłem, Vegeta nie miał tęczowych orbów, więc nie dostał tej dodatkowej redukcji damage'a. Miał tylko gardę i 40%. A z 3 super atakami, no tego defa nie miał aż tak dużo, żeby to przytankować, więc mógłbym teoretycznie puścić tego Daima Goku na pierwszego slota, on ma nieco więcej redukcji damage'a przed atakowaniem, ale zagrałem tutaj trochę chciwiej, bo wleciały 3 kolejne staki dla Vegety, plus jeszcze X super atak, który wystakował moją resztę rotacji. No dobra. Ej, dziękuję bardzo za taką eleganckość. Chyba od razu tutaj będziemy mogli zrobić jakąś Genkidamę. Jest, no kurde, całkiem dobrze. 8 super ataków wyprowadzonych. Patrzcie na te linki w ogóle. Tylko wiecie o czym się trochę martwię? Okej, na pewno wchodzę w tę Genkidamę. Tylko sprawdzę, czy oni nie mają jakiejś umiejętności, która się włącza przy wejściu, jakiejś zmiany orbów, bo to często się dzieje, a to też jest istotne. Dobra, oni nie mają, więc możemy sobie śmiało wejść w tę Genkidamę. No i teraz pytanie. Chyba byłoby najrozsądniej zrobić tak, że wchodzę w SSJ4 Goku, puszczam Active Skilla i to też wzmocni te Genkidamy, bo tak naprawdę to też będzie Genkidama, nie? To będą 2 Genkidamy w w tej rotacji. Tylko zastanawiam się w takim razie nad układem. Byłoby naprawdę bardzo, bardzo dobrze, gdyby się udało, ale tutaj nie ma w ogóle orbów tęczowych dla Vegety, żeby on to przytankował. Byłoby świetnie, gdybym mógł zrobić coś takiego. Tylko że oni musieliby być w stand-by'u i wtedy byśmy przytankowali pierwszego slota, no i gość mógłby zaatakować. Całe 7 linków jest aktywnych, więc jeśli on mógłby jeszcze tutaj masywnie podnieść atak, to byłoby perfekcyjnie, tylko że ten Vegeta tego nie przetankuje. Chyba że użyłbym Whisa. Ale w sumie nie chcę używać, bo już powiedziałem, że będzie bez akty... Chociaż kurde, no Goku SSJ4 tego nie zrobi. Goku SSJ4 nie przetankuje. Tak czy inaczej, ta karta idzie na pierwszego slota, więc nie ma znaczenia tutaj, czy już użyję tego Goku, czy się te orby zmienią, bo to po prostu idzie na pierwszego slota bez 2 zdań. Nie ma za bardzo tutaj linków innych, więc użyjemy sobie tego. To zbufuje tutaj kategorię Power of Wishes i GT Heroes tak samo. Kurde, no tutaj właśnie ten pierwszy slot jest problemem, bo gdyby Vegeta miał 4 tęczowe orby, często powtarzane słowo przed i po śmierci w Dokkanie, to nie bałbym się aż tak bardzo. 80% redukcji damage'a z gardą, ale 40%? Dlatego pytanie właśnie, co zrobić z tym Wisem? Czy go brać, czy nie brać? No to jest tylko support, więc tutaj ta Genkidama wielkich obrażeń nie zadała. Szkoda, że nawet, że kryta nie ma. 3600 defa. Ten Vegeta też ma 3600. No ale tutaj muszę te orby wziąć tym Goku, żeby on się do czegoś później przydał, nie? Chociaż teraz, no nie, no patrzcie, teraz mam lepszą sytuację, żeby dostać się do tych orbów, ale mam tylko 2 tęczowe. Więc nadal nie będę w stanie wbić pasywki Vegecie. Chociaż wiecie co?
On tego defa ma dość sporo, a Frieza i Goku stają się silniejsi dopiero później. Zaryzykuję. Okej, zrobię coś głupiego. Być może dla was będzie to głupie, ale chcę tutaj zrobić ryzyko, bo normalnie powinienem te wszystkie orby wziąć Goku, żeby naładować mu pasywkę, prawda? Tyle, że Goku ma jedynie 40% redukcji damage'a i 40% szans na dodge'a. I ja temu trochę nie ufam. Bo on tę dodatkową redukcję i szansę na dodge'a buduje dopiero przy swoim atakowaniu, a tutaj widzicie, ile ataków jest na slocie 0. Więc wolę zrobić tak, że puściłem tego active skilla, żeby wzmocnić Genkidamę GT Boysów i zagram tutaj wabank, grając Vegetą na pierwszym slocie, który ma gardę i redukcję damage'a 40% i liczę na to, że te 3 miliony defa starczą. I że te pierwsze ataki zostaną przetankowane i że ten Vegeta na środkowym slocie też będzie miał okazję zaatakować. Byłoby dobrze. Co prawda Goku SSJ4 normale tankuje. Jakby nie było supera tutaj, to byłoby świetnie. I jeszcze X, który podnosi atak sojuszników. Chyba to mamy. Chyba to było dobre zagranie. Nie wiem, jak poradziłby sobie SSJ4 Goku bez gardy, ale chyba się udało, bo ten Vegeta po swoich atakach powinien już bez problemu przetankować nawet super atak Goku Freezy. A to oznacza, że Genkidama powinna tutaj dżebnąć. Chociaż nie wiem, czy krytnie. Aż sobie zerknę tutaj na... mówię tutaj o GT Boysach, nie? Goku bazowy, SSJ4 Vegeta. Oni w bazowej formie podnoszą kryta do 50%, ale tutaj mamy tylko ataki efektywne przeciwko wszystkim typom w tej wersji. Czy mamy tutaj jakąś gwarancję tego? Kryta? Okej. Oni jeszcze podnoszą atak. Wow! Ultra super atak tego Vegety podniósł super atak sojuszników o 40% na 4 tury. To się mega przyda. Nie wiem, czy tu jest kryt. Ja na pewno w ukrytym potencjale mam sporo kryta. Jeśli to krytnie, kurde, no zobaczymy. Powinno to być silne. Support, 3 ataki, prawda? Nie, może 2 ataki były. Zwykłe i 12 key. Znaczy 18 key, 12 key. Okej, jest maksymalny damage, ale nie ma kryta, szkoda. Mógłbym tutaj zrobić jakiś crit phishing, resetować grę, ale już mi się nie chce. Bardzo dobra rotacja teraz tutaj, ze względu na to, że mamy kartę, która jest, tak jak powiedziałem, kozą totalną, czyli nieśmiertelny Kaigoku. Goku i Frieza nie mają chyba jeszcze tego buffa dodatkowego, nie są poniżej 50% zdrowia, więc mają ewentualnie... Ile jest pasków HP? Czyli on byłby już tutaj na 70%. Okej, czyli jest poniżej 77% HP. To oznacza, że Goku i Frieza teraz dostali buffa do ataku. No i pytanko. Kogo by tutaj wrzucić na tego pierwszego slota? Zrobimy tak. Ten Vegeta jest już słabszy, więc on ma niecałe 2 miliony defa i jemu chyba aż tak nie ufam na pierwszym slocie bez tych tęczowych orbów, bo jak widzicie znowu nie ma tęczowych orbów. Więc mógłbym na upartego tego kolegę wrzucić na pierwszego slota. On by ewentualny super atak przeżył. No a potem coś tam byśmy rzeźbili, nie? Bo by nas wyleczył, więc musielibyśmy tutaj oscylować na granicach nie wiem ilu HP. 10% odradza na tym ataku, na tym zwykłym, na ultra super ataku nie odradza, więc moglibyśmy nawet zagrać tak. Chociaż nie, on pewnie dostałby, on sobie buduje key w pasywce, więc on na pewno zrobiłby ultra super atak. Mówicie mi, że Dokkan że to jest tylko zbijanie baniek. Kusi mnie, żeby wrzucić tego Goku. Co prawda jego wielką siłą jest kontrowanie kibla z super ataków, a tutaj mamy ręczny atak, więc nie będzie mógł kontrować. To też jest coś, co się mega przydaje. Ale ten Goku, on jeszcze sobie przecież masywnie, i to bardzo masywnie, podnosi defa przy przyjmowaniu ataku. Więc jest szansa na to, że on by to na pierwszym... Znaczy i tak, inaczej. On na pierwszym slocie na pewno to sobie przyjmie, bez problemu. Tylko pytanie, czy gramy tutaj na rozbicie rotacji? Czy Goku ufam aż tak bardzo? 54% redukcji damage'a, 200% tutaj defa przy przyjmowaniu ataku i garda. No to jest dużo, plus jeszcze jego Active Seal, który w sumie chciałbym puścić, ale też, chociaż nie, Genkidama nie wzmacnia tego gościa, bo on nie jest Power of Wishes, ani GT Heroes. Więc Genkidamę tutaj puszczę zaraz, która wzmocni Kaigoku, ale mogę sobie tutaj już Daima Goku od razu odpalić Active Skilla. 700 razy 200% to byłoby 2 miliony 100. No a ten gość
bije 8 milionów plus jest jeszcze wzmocniony. Czy garda i 54% redukcji damage'a to by styknęły? Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że tutaj średnio ski. Więc chyba zrobimy tak. Póki co nie będę tutaj kombinował z tym, żeby tego active skilla Kaigoku wstrzymywać. Więc... O kurde, co to jest za animacja w ogóle? O! 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 Okej, dobra. Co to jest w ogóle? Okej, ten Goku idzie na pierwszego slota. To jest karta, którą kocham, więc ją wrzucam tutaj. Ona będzie mi ratować tyłek. I teraz chyba już gram pod zakończenie tego wszystkiego. Wchodzimy w Goka, tylko że wchodzimy tym moją kartą, która jest trochę gorzej wystakowana, ma gorsze statystyki. Ale liczę tutaj na to, że po tych kilku atakach, które Goku wyprowadzi, 40% bazowo, przynajmniej 3 ataki będzie miał wyprowadzone, więc 70% redukcji damage'a, 70% dodge'a. Ufam tobie, Goku. Zrobimy tak, żeby troszeczkę zostawić tego. No i Goku na trzecim slocie Daima. Mam nadzieję, że do niego dojdziemy, bo jeśli tak... Okej, czy się Jasny gwint, no dlaczego? Chociaż czekajcie, wiecie co? Wiecie co byłoby dobre? Żebym ja może te orby zostawił. Chociaż nie, w następnej turze mam Evo Vegetę, którym jeszcze nic nie robiłem, więc... To jest niesamowite, że ja w ogóle najlepszej karty w grze jeszcze nie używałem. Okej, nie było super ataku, więc mogłem normalnie sobie tutaj nie rozbijać rotacji. Teraz się trochę boję, że ten super atak Goku Freeze będzie na drugim slocie. Byłoby dobrze, gdyby oni zaatakowali teraz tego Kaigoku. Chociaż kurde, czy on byłby w stanie przytankować? No najlepiej byłoby, gdyby ten super atak był na pierwszym slocie, w tym slocie 0 w zasadzie i potem Kaigoku by mnie leczył. Bo teraz jeśli Kaigoku zrobi takiego, o właśnie, przeżyje mi na 1 HP, to mi nic nie daje. Bo SSJ4 Goku będzie musiał zabić. Mam nadzieję, że to będzie w miarę dobre tankowa... Przepraszam, że wątpiłem. Przepraszam, że wątpiłem. Teraz tylko ten gość musi przeżyć i jesteśmy w domu. Znaczy przeżyć, no. Mam nadzieję, że tutaj z 4 super ataki wyprowadzi. 1, nie sądzę, żeby to było w stanie Goku Freeze zabić. Ale każdy super atak, pamiętajcie, podnosi redukcję damage'a i dodge'a 10%, więc mamy już tutaj drugi super atak. Trzeci jest gwarantowany. A to jest moja karta. I to jest moja karta, która chyba ma tam tylko 5 punktów. Zresztą nie pamiętam, jak wyglądała sprawa z ukrytym potencjałem, ale czekajcie, czy to też nie podniosło mu statystyk? Jest dodge, ale super atak już był, więc drugiego super ataku Goku Freeza nie będą wyprowadzać. Nie ma Exa, ale to nie szkodzi. Chwila, moment, przecież on, już teraz patrzę, czy ten SSJ4 Goku 56. Za każdy atak wyprowadzony ten SSJ4 Goku sobie zwiększa staty. Nie tylko za super atak. Więc ten normal, który wleciał, też pomógł tutaj, bo zrobił z 70% 80% na dodge i redukcji damage'a. Okej. Wygrywamy to i macie tutaj jeszcze możliwość zobaczenia pięknego KO screena. Udało się w takim razie zrobić to bez itemków. Goku, prawda, że już nie ma tej Genkidamy swojej. Zostawiam Vegetę dla lepszych linków i... Co to są za animacje? W ogóle nie wiem, czy słyszeliście, była lekka drama. W ogóle Poison Labo. To się nie czyta Poison Labo, tylko Poisson, z tego co słyszałem. Był gościem, który był jednym z animatorów przy animacjach rocznicowych. Gość od Kakumei. Gość od fanowskiej mangi Dragon Ball Kakumei pracował przy animacjach w Dokkan Battle. On chyba przy SSJ4 Goku albo SSJ4 Vegecie. Niemniej sporo tam było animatorów i była drama, że tam niby Dokkan nie zapłacił. Nie wiem, zagłębiałem się w to aż tak bardzo. Udało się zrobić bez itemków. Dziękuję panu tutaj za pomoc i wam za oglądanie, a tym, którzy dotrwali do samego końca, zapewniłem nagrodę. Zaczniemy sobie od tych tikecików, które nic za bardzo nie dają. Jeśli chodzi o te 2 banery, to z tego co pamiętam ja bardziej celowałem w ten, bo tutaj jest kilka kart, których nie mam, pokroju Toppo, Freeze w pierwszej formie, 2 17 z Dragon Balla GT, kogo tam jeszcze nie mam. Cella, ten, który ma swoje domain, nie wiem czy on jest na tym banerze czy nie. Lorda Slaga też nie mam, on chyba był. Lord Slag chyba był na tym banerze. Więc nie zakładam, że tutaj będzie jedna z tych kart, ale jakby wpadła jakaś SSR-ka, która byłaby fajnym duplikatem, jakby... Pomijam w ogóle, co tutaj się wydarzyło, bo to nie jest SSR-ka, która byłaby fajnym duplikatem. Okej, te obie karty mam na 100%, więc nic szczególnego tutaj się nie wydarzyło. Pamiętajcie też, że za te tikety, jak traficie jakąś SSR-kę,
to potem nie możecie jej wymienić na coiny, bo na coiny można wymieniać tylko karty, które są trafione za DS-y. Więc nawet jak traficie w darmowym Samonie, no nie, na normalnych banerach, to nie jest wymienialne na coiny, więc tutaj darmowe duplikaty, w sensie inaczej, duplikaty ponad 100% absolutnie nic nie dają, bo nie można ich nawet wymienić na coiny. Są po prostu do przemielenia do baby, ewentualnie do tego, żeby zmienić ukryty potencjał tym kartom. Jeśli nie chcecie robić tak, że zużywacie DS-y za zmianę ukrytego potencjału, to możecie użyć też kopii. Więc może też do tego się to przydać. Vegeta z DGT, ale już bez wąsa. Aż się zrobiło tak afrykańsko u mnie w pokoju. Trochę zmienię balans bieli. Zmienię temperaturę. Goten z GT. Vegeta z GT, Goten z GT. To teraz poproszę Trunksa z GT. Jest też Trunks SR z GT. Zapowiada się chyba nawet na niego. Jest! Zapowiada się na jakąś SR-kę. Dawajcie mi same karty z GT. Nie udało się. Będzie ktoś z wielkiej wycieczki? Wow! Gohan z GT! Nie sądziłem, że... Chwila, moment. Tutaj nie ma chyba jakiejś puli kart na skauterze tylko z Dragon Balla GT. Nie mogę być aż tak głupi, nie? Pamiętam, że kiedyś robiłem samą za tikety i trafiłem 4 SR za masu z rzędu. I mówię, co jest, jaka jest szansa na to? Potem się okazało, że to jest jedyna karta SR na banerze. Jak widzicie, poleciało bardzo dobrze, więc teraz resztę tych tiketów zużyję na tym banerze. Na najlepszej karcie, ale też na banerze, na którym można trafić. No, w moim przypadku nie można trafić inne legendarki, nie? Na przykład Gomę. Też dobrą kartę. Jedną z najlepszych w grze. Stawiam, że tutaj szlam, bo żadnej animacji szczególnej nie mieliśmy, ale powinna być chyba SSR-ka na samym końcu. No była. Ja już patrzę na to z przymrużeniem oka, bo... bo już tutaj wszystko, co miałem trafić, to trafiłem. Tak, nawet gdyby tych samochodów nie było, to nie płakałbym z tego powodu. Zapomniałem już szczerze trochę o nich. Wspomniany Szluk! I Kriller. Jak ktoś przyszedł tylko na samony, to przepraszam was, ale tak to wygląda. Mówię, jeśli chodzi o coiny, prawie 600 tych rocznicowych, więc zastanawiam się nad tym, czy faktycznie robić tak, że wezmę sobie tego wariacika. Tego wariacika sobie wezmę. Być może duplikat do niego, chociaż czy to jest konieczne? Jak widzicie, jestem w stanie zrobić najnowsze eventy, ale z drugiej strony te coiny, one często tracą swoją wartość. Jak widzicie, trochę tego mam. Karnawałowych coinów ja w ogóle nie potrzebuję, bo nie wiem, może nie mam jednej karty karnawałowej, nawet nie pamiętam której, mogę wam pokazać, jak wygląda u mnie sytuacja z legendarkami. Nie mam tych 4 LR-ek, z czego ta jest dokanowa, ta jest żółta, Goma też jest żółty i on był karnawałem, nie? Okej, no to tego Gohana nie mam. To były banery, które w sumie skipowałem, więc tutaj, skipowałem, były te darmowe tikety, no nie, więc jakieś tam samony na pewno na nich były, ale nie za DS-y. Także tutaj naturalnie tych kart nie mam, ale stać mnie na nie wszystkie, chociaż nie, na tych żółtych mnie nie stać. No właśnie, na tych żółtych mnie nie stać. Na jedną tylko mnie stać, bo mam 500 żółtych coinów, a nie mam 2 żółtych kart, więc znaczy w sensie tych za legendarne coiny żółte. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać, jak wam poszła 11. rocznica, jak oceniacie te eventy, bo z jednej strony zrobili tak, że wszystkie red zony i blue zony wrzucili do jednego eventu, a teraz robią nowe red zony i blue zony Kai, które są osobno, także z jednej strony podoba mi się pomysł na to, żeby zrobić stare eventy na nowo, ale w sumie można byłoby zrobić nowe stage do tych red zone'ów, nie rozbijać to po raz kolejny, Okej, nie będę już się rozwijał. Dziękuję wam za oglądanie i czekam na kamienie nerkowe, na nową legendarkę za kilka dni. Podejrzewam, że niedługo będzie jakaś reakcja w takim razie na kartę w Dokanie, bo to jest tradycja. Dziana.